No cześć, witajcie w kolejnym odcinku z okazji 500. subskrypcji. Bardzo się cieszę, że się tak podoba kanał. Wystrzeliliście z tymi subskrypcjami jak z automatu. Naprawdę super. Aż strach pomyśleć, co będę musiał nakręcić na 1000 subskrypcję. W każdym bądź razie ten odcinek z okazji 500 subskrypcji zostanie podzielony na dwie części. Otóż dlaczego? Ano dlatego, że w tym odcinku postanowiłem, że zaprezentuję cały swój tabor, jaki posiadam. Szybciutko, króciutko pokażę każdy wagonik i troszeczkę go omówię, jaki jest producent i tak dalej. W każdym bądź razie podzielę to na dwie części, na część z wagonami towarowymi, co będzie pierwszą częścią, oraz na część z wagonami osobowymi. Plus w drugiej części dorzucę jeszcze szybciutko lokomotywy i będziemy mieli takie podsumowanie aktualnie posiadanego przeze mnie taboru. Nie wszystkie wagony widzieliście w unboxingach, ponieważ takowych nie robiłem. Sporą część wagonów, w zasadzie większość, miałem już zanim zacząłem w ogóle kręcić filmy na mój kanał, więc myślę, że należy się takie w cudzysłowie wyjaśnienie, pokazanie, co do tej pory udało mi się zbierać, póki nie ma tego tak naprawdę jeszcze dużo. A następny tabor, jaki będzie się pojawiał, już będziecie poznawać na bieżąco w unboxingach. Także zaczynamy. Może na początek szybciutko omówię dwa wagoniki kryte. To są wagoniki, jedne z pierwszych, które miałem w swojej kolekcji. To jest Pico Brancard i drugi wagonik kryty. Oba są z zarządu niemieckich kolei. Są już przeze mnie spatynowane, więc no tak się prezentują. Często je widać na mojej makiecie, zwłaszcza z lokomotywą parową. I przechodzimy dalej. I mamy tutaj kolejne wagoniki kryte. Pogrupowałem wagony w ten sposób, żeby były te same typy. Różnią się tylko kolorami. Tu mamy zieloną, powiedzmy, i dwa brązowe. Oczywiście są spatynowane przeze mnie te wagoniki, więc one należały do zestawu. Każdy z tych wagoników należał do jednego z trzech zestawów wagonów, który kiedyś prezentowałem, taki unboxing 8 wagonów Rocco, i posiadam 3 takie zestawy i w każdym z tych zestawów był taki wagonik, tylko różni się zarządem: czeski, holenderski i niemiecki. Więc tutaj tak się prezentują te wagoniki. Bardzo fajne, rockowskie, z dachem okrągłym, to jeszcze dodam. Kolejne wagoniki mamy tutaj także kryte. Ta sama sytuacja, czeskie, holenderskie i niemieckie koleje. Ta sama forma, różni się troszeczkę kolorem. Dołożyłem oczywiście patyny. Tym razem są to wagoniki kryte z dachem takim bardziej w zasadzie płaskim. I lecimy dalej. Tutaj mamy też takie ciekawsze wagony. To są chłodnie. Jedna biała, druga biała i zielona. Także są przeze mnie spatynowane. Ta sama sytuacja, jeżeli chodzi o zarząd. Są to wagony, które należały do jednego z trzech zestawów Rocco. Wśród tych zestawów można jeszcze było znaleźć takie fajne, ciekawe, w zasadzie rzadko spotykane wagoniki, takie wapniarki, które posiadają otwierane klapy. Oczywiście także Rocco wszystko i to samo holenderskie, czeskie oraz niemieckie koleje. Bardzo fajne wagoniki, dosyć krótkie. Są momenty, że czasami sprawiają problemy na łukach, ponieważ te zderzaki są wyjątkowo blisko w tych wagonach i czasami potrafią się wykoleić, bo te po prostu przy tych krótkich sprzęgach te buforki się troszeczkę stykają. Ale generalnie
przy jakiejś tam nie szybkiej jeździe nie ma z nimi problemu. I czas na kolejne wagony. Tutaj mamy platformy. Jest tych platform aż 6, z czego pierwsze 3 pochodzą właśnie z wcześniej wspominanych zestawów rockowskich, a kolejne 3 są to już platformy zakupywane w zasadzie pojedynczo firmy Pico. I teraz zaczynamy prezentację węglarek dwuosiowych. Mam tych węglarek sporo. Oczywiście tutaj mamy jeden z typów, który także należał do tego samego zestawu Rocco. I tutaj mamy kolejne 3 węglarki. Ta sama sytuacja, holenderskie, czeskie i niemieckie koleje. Niezły miks w sumie, ale tak naprawdę na makiecie tego w zupełności nie widać i mnie to nie przeszkadza. Więc prezentują się fajnie. Różnią się w zasadzie tylko deskowaniem. Jak się przyjrzycie, różnią się deskowaniem burt. I tu mamy tych węglareczek w sumie 6. Jeżeli chodzi o węglarki, to jeszcze w tych zestawach można było dostać węglarki tak zwane niskoburtowe. Oczywiście Rocco, ta sama sytuacja z tych zestawów. Każdy zestaw posiadał 8 wagoników, więc o ile dobrze pamiętam, zaprezentowałem już każdy typ wagonu z tego zestawu i to jest chyba ostatni typ. Oczywiście wszystkie węglarki, zarówno te niskoburtowe, jak i te normalne, są spatynowane przeze mnie. Fajnie nawet mi to wyszło. Każdy następny model wychodzi mi coraz lepiej, więc wniosek jedyny: ćwiczyć, 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 jeżeli chodzi o to patynowanie. Został jeszcze jeden typ węglarki, także dwuosiowa, ale taki starszy typ troszeczkę. Jedna zielona, jedna brązowa, z tym, że węglareczki są produkcji Pico. I to było na tyle, jeżeli chodzi o takie węglarki dwuosiowe. I prezentacja ostatnich wagonów dwuosiowych, które posiadam. To są cysterny firmy Pico, spatynowane. W każdym bądź razie niestety nie podam Wam typu, ponieważ to są takie cysterny, można by powiedzieć, no nie wiem, czy to one nie są z serii hobby, po prostu nie ma takich cystern rzeczywistych. To są takie modele, no, w internecie naszukałem się i po prostu nie ma czegoś takiego jak cysterna, którą widzicie, żeby miała jakieś konkretne oznaczenie. Jest to całkowicie fikcyjny model, ale jak widzicie, po patynowaniu, zwłaszcza ta szara, całkiem fajnie wygląda. Oczywiście tych cystern na rynku dostępnych jest mnóstwo. A to Shell, a to Aral, różne, różniste. W sumie fajnie jeżdżą, nic się z nimi nie dzieje. Jakoś tam uzupełniają, choćby nawet jako tło makiety, ale no jeżdżą normalnie jako pełnowartościowe wagony. Posiadają sprzęgi krótkie, można normalnie kinematyka, jak w standardowych dzisiejszych wagonach. Nie ma problemu. Skoro jesteśmy już przy cysternach, to może cysternami rozpoczniemy sobie prezentację wagonów czteroosiowych. Tu mamy cysterny ZAS, czy też ZAS. Różnie jest to podawane. W każdym bądź razie wszystkie modele są produkcji Pico. I posiadam tych modeli w sumie 8, z czego dwie są takie szare, dwie ceglane, dwie ceglane Gatixy i takie, można by powiedzieć, szare, grafitowe, także Gatixy. Te dwa wagony
występowały jako jeden zestaw, gdy je zakupowałem. Był z nich unboxing, można sobie sprawdzić i obejrzeć dokładnie, jak jeżdżą te cysterny. Wszystkie są oczywiście spatynowane przeze mnie. Dosyć ciekawie mi to wyszło, aczkolwiek zawsze może być lepiej, jak to się mówi. I jeśli chodzi o cysterny, to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o moją kolekcję. W kolekcji u mnie znalazły się jeszcze takie dwa wagoniki kryte. One były w zestawie startowym, w zestawie, który jako pierwszy nabyłem razem z dwoma jeszcze wagonami osobowymi, które będę prezentował w następnym odcinku. Fajne są te wagoniki. To są rokowskie, mają odsuwane drzwiczki. I kolejny rodzaj wagonów. Tutaj mam węglarki. Ten typ węglarki mam tylko jeden, a pozostałe węglarki już są tego samego typu. Numerów katalogowych nie ma sensu przytaczać. Kiedyś pokażę cały arkusz Excela, w którym mam zrobione dokładnie zestawienie z numerami katalogowymi, z zarządami itd., itd. Nawet mam tam wpisane wagi poszczególnych wagonów. I oczywiście patyna. Jest dwie, takie czerwone, pomarańczowe. Raz, dwa, trzy, 5 brązowych, jedna niebieska z czeskiego zarządu i jedna brązowa. No i na koniec został nam ostatni rodzaj wagonu, które posiadam, Talboty z PKP Cargo. To jest, jeżeli chodzi o wagony towarowe, to jest ostatni unboxing na kanale. I mam tych talbocików 5 czerwonych, 3 brązowe, z czego 2 są z zarządu DB, a jedna jest z zarządu DR, oraz znów z PKP Cargo 3 niebieskie. Charakterystyczna cecha tych wagoników jest taka, że mają otwierane burty. Ładunki węgla się także wyciągają. Niestety te pomarańczowe nie posiadają ładunków, ale sobie ładunki dorobię, więc będzie ok. Wagony oczywiście jeszcze są niespatynowane. Zastanawiam się, w jaki sposób je spatynować, w sensie nie metody, tylko jaki chcę efekt uzyskać. Więc jeszcze się zastanawiam, jak je spatynuję. Być może będą patynowane dopiero jak zaopatrzę się w aerograf, no ponieważ daje jednak większe możliwości i jak się dojdzie do wprawy, naprawdę lepsze efekty. Tak mi się wydaje. Pozostałe wagony zawsze patynowałem suchymi pastelami, czasami farbami plakatowymi. Chciałem podkreślić jeszcze jedną rzecz. Jak widzicie, mało mam stosunkowo rodzajów wagonów, a raczej preferuję, żeby tych wagonów było więcej tego samego typu, żeby można było jakiś taki jednolity w miarę skład zbudować. Nie taki każdy wagon inny w składzie, tylko na przykład o 8 cystern, 11 talbotów, 10 węglarek, czy też jakieś dłuższe składy, jeżeli chodzi o platformy. Do tych platform z powodzeniem mogę dopiąć platformy niskoburtowe i też bardzo fajnie taki skład wygląda, więc teoretycznie takich platform mam 9. Ta niskoburtowa platforma bardzo mi się podoba, bo ona właśnie może, powiedzmy, służyć jako platforma, a można ją też podłączyć do tych węglarek zwykłych i, że tak powiem w cudzysłowie, będzie występowała w składzie jako węglarka, tyle że niskoburtowa, na co mam
oczywiście przygotowane też ładunki. Zobaczcie, tu mam ładunek do zwykłej węglarki i też wykonałem ładunki. O nich też będę robił osobny odcinek, jak wykonywałem je. Osobny ładunek do węglarek niskoburtowych. Więc z boczku tak to wygląda i właśnie taka jest rola tego wagoniku. Albo platforma, albo węglareczka. Oczywiście można też położyć, tak jak wspominałem wcześniej, na taką węglarkę taką płachtę, czyli ładunek z płachtą, który też sam wykonałem, i można go położyć i na taką platformę, i również na taką, i też będzie świetnie wyglądała. Także ja wolę właśnie tak wagoniki, może mniej rodzajów, a ilościowo, żeby właśnie te składy były takie troszeczkę dłuższe, nie takie podziubdziane po sztuce jednej każdego wagonu. Na przykład wagony kryte też zazwyczaj łączę w jeden skład. O, zrobimy sobie, i to już jest taki pokaźny skład wagoników krytych i też wszystko fajnie do siebie pasuje, więc coś zawsze można z tego złożyć. No i jeszcze rzut okiem ostatni na tabor rozłożony na całej makiecie. Troszkę to miejsce zajmuje, także widzicie, no nie ma możliwości, żebym cały ten tabor trzymał na makiecie gdzieś tam na bocznicach i swobodnie, komfortowo się bawił. Także zbudowałem właśnie pojemniczek na modele, gdzie właśnie przetrzymuję sobie modele, gdy się nimi nie bawię. Gorąco zapraszam od razu na część drugą, gdzie pokażemy sobie wagony osobowe oraz szybciutko lokomotywy. Przelecimy i będziemy mieli komplet taboru, który posiadam na swojej makiecie. A tak modele wyglądają schowane w tym pojemniczku. Przegródki z gąbeczki, więc tu mamy wszystkie te modele, które przed chwilą prezentowałem. Mamy węglareczki, mamy wagony kryte, platformy. Znalazły się także tu cysterny. Tak wygląda cały pojemniczek wypełniony wagonikami. Można sobie teraz obejrzeć każdy z nich dokładnie. I tutaj mamy pozostałe, także półtorej szuflady, jak ja to nazywam, zajmują mi wagoniki towarowe. Szuflad mam raz, dwa, trzy, cztery oraz tu dwie, więc póki co mam gdzie trzymać wagoniki. Ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Dziękuję za te 500 subskrypcji. Mam nadzieję, że będą kolejne. Oglądajcie, lajkujcie, komentujcie filmy. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak złożyć Wam życzenia z okazji wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się gorąco. Cześć.